Yo hago, usted lee. Z języka hiszpańskiego na angielski I do, you read. Jedną z tych rzeczy, których od lat odkładałem, była nauka języka hiszpańskiego. Dokładnie 4 lata temu, kiedy byłem na wymianie studenckiej na Erasmusie w Danii, poznałem wielu ludzi. Między innymi byli to Hiszpanie. Zwariowani ludzie, w których się po prostu zakochałem i stwierdziłem, mają świetną kulturę, mają z tego co mówią dosyć prosty język do nauczenia się, czemu nie spróbować? A więc okej, spróbujmy. Wtedy niestety jak szybko spróbowałem, tak szybko upadłem z moją próbą i zostało to znowu zakopane w szufladce, którą odkupuję teraz. Nauka języka hiszpańskiego? Zupełny kaprys. Nie potrzebuję go zupełnie w biznesie, ani w użyteczności codziennej. Stąd zabrałem tą ideę, przekułem ją na cel, zidentyfikowałem co potrzebuję zrobić, z kim potrzebuję to zrobić, jaki zestaw wiedzy potrzebuję posiąść, aby przejść na kolejny etap. A więc została zarekomendowana mi wspaniała korepetytorka, z którą spotykam się 2 razy w tygodniu, po 1 godzinę za każdym razem. Miałem już z nią 4 lekcje, więc jestem naprawdę mega początkujący. Jak każdy z celów, które sobie określam, każdy z nich kończy się czymś wielkim, grande finale. Więc w tej kwestii wymyśliłem, co zrobić, żeby było to ciekawe. Przede wszystkim dla mnie. Stwierdziłem, moi znajomi są teraz w Walencji i pod koniec stycznia wyjadę tam, zapieszę się na kurs intensywny i poszerzę moją wiedzę w języku hiszpańskim jeszcze bardziej. Będę też mieć możliwość mieszkania w rodzinie hiszpańskiej, czyli na co dzień korzystać właśnie z tego języka w zakresie, w jakim go znam. Czyli zupełnie przyspieszyć jego naukę. No i właśnie, rzecz dosyć śmieszna. Wykonanie pomiaru. Aby cel był osiągalny, musi być mierzalny, czyli od punktu początkowego do punktu końcowego należy wiedzieć, jaki następuje progres, wzrost moich umiejętności. Mam to szczęście, że mam bardzo dobrego znajomego, który jest Portugalczykiem i który umie mówić po hiszpańsku. Stąd, jak się domyślacie, zaprosiłem go, żebyśmy mogli przez chwilę podyskutować. Dyskusja to może zbyt głębokie słowo, ale żebyśmy mogli wymienić parę słów po języku hiszpańskim, żebyście zobaczyli, jak fantastycznie władam tym językiem. Stąd zapraszam do oglądania. Dzięki. Alright. Mira, yo no sé qué te voy a decir. ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres conversar? What? So this is João, this is my friend. And so, yeah, he speaks Portuguese and Spanish. So this is my speaking buddy. So... But my Spanish is not that good. Only to only prove the point how Polish you are, give me your introduction. Mam na imię João. Jestem Portugalczykiem. Mieszkam na Warszawie i jestem 28 lat. Alright. You're definitely not Polish. Cool. So, alright. João, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oh, qué bien. Y sí. ¿Para qué estamos haciendo todo eso? ¿Para qué estamos? ¿Para qué me filmas? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es tu objetivo? What? Alright, I can tell you what I know, alright? Okay. And then we can go from somewhere. So, yo soy Cristobal. Yo vengo de Gdańsk de Polonia. Mm-hmm. Yo vivo en Varsovia, en la centre. Yo hablo 2 lenguas, polaco y inglés. También, how do you say study? Estudo, sí, gracias. Estudiar. Estudo español. So,
yo hablo un poco español. Muy bien. Te conozco ahora. Sí, one more thing. Yo tengo España 4 España classes. How do you say I had only 4 classes of Spanish by now? Yo tuve 4 clases de español. Sí. Cool. Thank you very much. Muchas gracias, my friend. No hay problema. You will track the progress in future. Okay. Awesome. Muchas gracias za obejrzenie mojego filmiku. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jestem przekonany, że nie możecie doczekać się jego kolejnej części. A do tego czasu subskrybujcie kanał, komentujcie. Hasta luego.